Pokazanie wyników naukowych, wyników badań, perspektyw dalszego rozwoju naukowego to pewien kanon każdej konferencji, ale pokazanie czegoś innego, pokazanie pracy naszych pacjentów, osiągnięć naszych pacjentów to coś unikalnego, a jednocześnie coś, co dokumentuje i pokazuje, jak rzeczywiście uzyskaliśmy efekty w leczeniu różnych zaburzeń słuchu. Powrót Beethovena to powieść filmowa, to jednocześnie hołd, który składam moim pacjentom, bo to są fragmenty życia wielu pacjentów, ich walki o lepsze jutro, ich zabieganie o to, żeby wrócić do świata dźwięku, a jednocześnie okazja do udokumentowania ogromnych zdolności, które kryją w sobie różne osoby i tutaj dokumentują w tym festiwalu, grając siebie, pokazując siebie, swój dorobek, w tym dorobek artystyczny. Był środek nocy. Za oknem burza. Byłam sama z dzieckiem. Kochanie, nie boisz się? Nie słyszysz, co tam się dzieje? Nie słyszysz? I wtedy do mnie dotarło. Dzisiejszy musical to niezwykłe wydarzenie. Ja osobiście jestem ogromnie wzruszona tym, co zobaczyłam, bo przychodząc na musical, każdy z nas spodziewa się wzruszeń, doznań artystycznych, ale te były wyjątkowe, ponieważ na scenie były wyjątkowe osoby, które ze strefy ciszy przeszły do strefy dźwięku, ale co więcej, oprócz tego, że zaczęły słyszeć, okazało się, że są to także niezwykle utalentowane osoby i dzisiaj to wszystko mogliśmy zobaczyć. Ale, panie profesorze, ten implant ślimaka to jest jakiś science fiction. Wszczepić dziecko do głowy? Czy to jest bezpieczne? Dla większości rodziców operacja w głowie dziecka wydaje się być czymś przerażającym. Prawda jest taka, to zabieg poważny, robiony w znieczuleniu ogólnym, z ryzykiem takim jak przy innych operacjach narodowych krzywd dzieci. Ale robimy to od lat. To jest podsumowanie, myślę, tej 30-letniej działalności profesora Henryka Skarżyńskiego. Można powiedzieć, że on jest instytucją po prostu. Wszyscy tu przyszliśmy dla pana profesora i dla jego innych zdolności, bo przecież on wymyślił ten muzykal. On napisał słowa do niego. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Znam pana profesora od lat, ale ciągle mnie zaskakuje. Wie pani, że gdyby Beethoven żył w naszych czasach, gdyby trafił na mój stół operacyjny, może nie musiałby cierpieć tej ciszy, która tak go zniszczy. Współczesna medycyna, implant, to wszystko dałoby mu szansę znowu słyszeć. Z daleka słyszę orkiestrę, a raczej wiem, że tam jest orkiestra, bo widzę światła, ruch. Idę w ich kierunku. Dźwięk oddala się. Robię krok, oddala się. Biegnę, oddala się jeszcze szybciej. W końcu spadam w jakąś studnię głęboką, bez dna. Krzyczę, nie słyszę własnego głosu. Wtedy budzę się zlany potem z tym szumem w uszach, który już nie jest snem. Muzyka to całe moje życie, ja nie mam nic innego. Co stanie się i gdzie mam iść? Czy stracę mój najdroższy zmysł? Wielkiego dzieła brzmienie zna, lecz jak usłyszeć jego kształt?
Ludwigu, wyjedź, uspokój się. Może to nerwy? Nerwy. Nerwy! Tak, pewnie. To tylko nerwy, które mi szumią w uszach dniami i nocami. Kiedy byłem dzieckiem, ojciec budził mnie po nocach. Pijany ciągnął do klawesynu. Graj, Ludwigu, graj! Nienawidziłem go wtedy za to. A jednocześnie zrozumiałem, że życie można przetrwać, jeśli zamieni się je w oktawy, akordy, harmonię. Dlatego teraz piszę więcej niż kiedykolwiek. Ludzie uwielbiają moją muzykę, płaczą, kiedy gram. Widzę ich twarze, widzę dłonie unoszące się do oklasków, ale ten szum, on jest coraz głośniejszy. Tak dotkliwy, że kiedy długo gram albo piszę, już nie mogę tego znieść. Forma muzykalu pokazuje nawet jeszcze więcej wrażliwości naszych pacjentów i ich unikalnych osiągnięć, nie przez pryzmat tego, że tylko słyszą, ale że wykorzystują ten słuch w rozwoju artystycznym, amatorskim, a często profesjonalnym. Mam w głowie wielki zamek. Każdy szept brzmi jak wyzwanie. Każdy tok to nowy start. Bez szans, mówiono mi, bez szans na sukces, choćby mały. A jednak gram na przerwach, niech runą twarde skały. Choć czasem gubię rytm, to biegnę, pędzę w dal. Nie mogę teraz poddać się, nic nie zatrzyma teraz mnie. Żaden lek. Ta woda choćby mokra jest, do żagla mam wiatr, do żagla mam wiatr. Mam żagla wiatr. Na przerwie kolega pyta. Ej, a wy głusi to śpiewacie nogami czy jak? Śmieją się. Śmieją się głośno, za głośno. I wtedy pękam. W jednym zdaniu wypada wszystko naraz. Że były filmiki, że pisali, że mam podsłuch na sprawdzianach, że mam coś w głowie, że to nienormalne, że śpiewać mi nie wolno, bo po co się ośmieszać? Płaczę, brzydko, całym ciałem. Kuba, masz talent, Czekam na ale. ale musisz zrozumieć swoje granice. Zawodowym muzykiem nie będziesz. Dlaczego? To na studia muzyczne przecież cię nie przyjmą. Doskonale rozumiem to przecież. Ale i tak pytam trochę bezczelnie, niech to nazwie, dlaczego? Pokazuję trenerowi hełm ochronny, który sam zrobiłem. Opaski utrzymujące procesor, które uszyła mi mama. Mówię, że przecież inni grają z zabezpieczeniami, nawet w pierwszych ligach. Zakładam hełm na głowę, jak dowód, jak tarczę. Bez procesora nic nie słyszę. A w tym nie mogę grać? Od wielu lat zajmując się edukacją zdrowotną, zawsze powtarzam, że nie możemy patrzeć na medycynę z punktu widzenia tylko profesji medycznej. My musimy widzieć człowieka z jego całym dobrostanem i z tym, jak wiele czynników wpływa na nasze samopoczucie i na nasze dobro. Między innymi właśnie ta wrażliwość. Aby być wrażliwym, trzeba czuć, trzeba słyszeć, trzeba widzieć i trzeba rozumieć drugiego człowieka. Co? Książki z tego się i żalu nie miej już. Nie! Żaden bez tak, żaden inny czas.
co mówię sam. To, że wśród tych osób, które są wyleczone, trafiają się takie perełki, które grają, śpiewają i komponują, no to znaczy, że potrafimy dokonywać rzeczy. Pacjenci mówią cudów, a my mówimy niemożliwych, które się okazują możliwe. Przeszkadzam. Nie, tak z tego sobie przydomkam. Hobbystycznie. I zaczynam grać od nowa. Ale inaczej. Dla niej. Najpierw tylko słucham, potem nucę coś pod nosem, a potem nie mogę się powstrzymać. Śpiewam ostrożnie, cicho, tak jakby to był tylko sekret, tylko między nami. I nagle muzyka łączy nas w jedno. I już nie jesteśmy tylko dwojgiem outsiderów. Jesteśmy muzykami. On zagra Beethovena, swojego mistrza, który miał tę samą wadę słuchu, a ja zaśpiewam własną piosenkę. Widzę ich po raz pierwszy razem, w sali. On przy fortepianie, ona obok. Od razu wiem, że jest między nimi coś niezwykłego. Nigdy nie widziałem kogoś z taką pasją. Oj tam, oj tam. Po jakimś czasie oni się w sobie zakochują, a ja się z nimi zaprzyjaźniam i czuję, jakbyśmy znali się całe życie. To ja wymyślam ten wyjazd nad morze. Przed festiwalem musicie przewietrzyć głowę, mówię. Trochę chcę im pomóc, trochę zaimponować. Idziemy w trójkę w wodę. Cicho. Muzyka i głos. Świat zawirował i nikt nie mówi nic. Pustka, cisza, echo brzmi, choć on nie mówi nic. Oddam ci swój procesor! Co? Ja mam 2, ty nie masz żadnego, wystąpimy razem! Jestem wściekły, przerażony, nie chcę się zgodzić. A co jak zniszczysz sobie słuch? Nie zniszczę, za to ty zniszczysz sobie życie, jeśli teraz odpuścisz. Jadę z nimi do Kajetan. Co za przyjaźń. Jeden młody człowiek jest gotów oddać drugiemu część własnego syna. Wiedziałem, że jest ryzyko, ale widziałem w jej oczach decyzję, której nie da się cofnąć. Mieliśmy kilka godzin i tylko jedną szansę. To jest ukłon do pracy nas wszystkich w świecie, którzy zajmują się leczeniem głuchoty, żebyśmy wiedzieli, że możemy pomóc prawie każdemu, że prawie każdy ma szansę na poprawienie słuchu. Więc wszyscy wiedzą, że najebana słudzy wracają, nie tylko dana. Tak wielu woła, jak słyszę. Ja dziś słyszę. Małgosia miała dziś śpiewać własną kompozycję, a Kuba grać Beethovena. Ale nastąpiła zmiana planów. Doszło do wypadku. Wystąpią razem, w duecie, choć mieli tylko jedną próbę. Udało się znaleźć rozwiązanie na granicy ryzyka. Oni pokazują. Każdy z nich ma po jednym procesorze. Szmer idzie po sali. Nic nie jest pewne. Nie wiadomo, czy mózg odczyta sygnał. Nie wiadomo, czy głos trafi w dźwięk. Zapada cisza. Więc teraz nie też, że to był tylko sen. Niech głos mi siłę da, by znieść kolejny dzień. Zdobyć nowy dzień, zdobyć nowy dzień, by zdobyć nowy dzień. Nazywam się Maciej Miecznikowski. Na co dzień występuję jako muzyk, wokalista, aktor, ale dziś stoję tu przed Państwem również jako pacjent. Tak, od lat, mówię o tym otwarcie, choruję na otosklerozę.
To choroba, na którą prawdopodobnie cierpiał sam Ludwig van Beethoven. Choroba, która krok po kroku odbiera słuch. U mnie zaczęło się niewinnie, coraz częściej prosiłem, żeby ktoś coś powtórzył, podgłaśniałem radio, ale w końcu nie usłyszałem guzika. Wtedy zrozumiałem, że dzieje się coś naprawdę poważnego. Lekarze powiedzieli mi, że kosteczki w moim uchu się zrastają i dźwięk nie przechodzi. Dla muzyka to brzmi jak wyrok, no bo rodzi się pytanie, czy ja jeszcze będę słyszał muzykę, czy jeszcze będę mógł stanąć na scenie. Miałem 6 operacji, 6 razy podejmowałem decyzję, że warto zaryzykować. Dziś słyszę, ale wiem, że każdy dźwięk, który do mnie dociera, to nie jest nic oczywistego. To wielki dar, za który jestem wdzięczny również temu miejscu. Kajetany to dla mnie miejsce, dla mnie to miejsce szczególne, miejsce, które tworzą ludzie pełni pasji, poczucia misji, ogromnego, wielkiego talentu. Aj, tak. To ludzie, którzy wiedzą, że słuch to nie tylko jeden ze zmysłów, ale przede wszystkim możliwość bycia z innymi. Marzenia mamy od wielu lat i roztoczone nasze